A oto w niebie stał tron i na tronie ktoś zasiadał. A zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dookoła tronu podobna z wyglądu do szmaragdu. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie trzeciego dnia naszych rekolekcji wielkopostnych, strasznych rekolekcji. Kochani, wiem, że wszyscy czekacie na te momenty, kiedy wreszcie będą te wszystkie smoki, węże, bestie, studnie otchłani i tak dalej. Nie ma tak dobrze. 4 rozdział zaczyna się od zupełnie innych wizji, dlatego musimy je zrobić. Czyli, jak już widzieliście wczoraj, poznaliśmy Jana. Dzisiaj poznamy głównego zainteresowanego całej historii, czyli Pana Boga. Jeszcze jutro tam zrobimy starców, cherubów i tak dalej. Dopiero w przyszłym tygodniu zaczną się te wszystkie straszności z Apokalipsy. Właśnie tak ona jest zbudowana, ale to, że zazwyczaj my szukamy tych innych rzeczy, oznacza, że szukamy nie tego, czego trzeba, ale to jest nieistotne, bo o tym mówiłem wczoraj. Kochani, co mamy dzisiaj? Święty Jan, zaproszony do samego nieba, wchodzi na jakąś przedziwną uroczystość. Jak zobaczycie przez najbliższe parę wersetów, Jan widzi jakąś po prostu wielką imprezę w niebie i opisuje, że tak powiem, jak jest ułożona sala. Czyli opisuje różne grupy zaproszonych gości, których tam widzi. Od czego zaczyna? Bardzo szybko lokalizuje gdzieś w środku jakiś tron, czyli od razu oczywiście sugeruje nam, tam jest władza, tam jest centrum, tam jest po prostu środek ciężkości i mówi, na tym tronie ktoś zasiadał. Zauważcie, Jan nie potrafi go nazwać. Nie potrafi powiedzieć i siedział tam Bóg, i siedział tam Bóg Ojciec, siedział tam tata Pana Jezusa. Nie, tylko nazywa go, siedział tam ktoś. I jak ma go opisać, to ma jeszcze większy problem. Dlatego, że nie potrafi nawet powiedzieć, że to jest jakaś postać, że to jakoś tam wygląda, tylko zauważcie, opisuje go kolorami i światłem. Posługuje się Jan, zauważcie, obrazami 2 kamieni. I te kamienie są o tyle istotne, że one mają bardzo charakterystyczne barwy, które robią bardzo ciekawy obraz. Jest tam po pierwsze jaspis. On w takich swoich najszlachetniejszych wersjach, a łatwo się domyśleć, że w niebie na tronie Bożym na pewno jest najszlachetniejsza wersja jaspisu. One są zawsze albo takie bardzo mocno czerwone, albo żółte, a czasem są w ogóle pomieszane. Czyli mamy żółć i czerwień. Oprócz tego jest krwawnik, nazwa sama wskazuje, że tak powiem, jak to wygląda, bo to jest wręcz krwisto-czerwone. Czyli zauważcie, mamy takie coś, że Jan widzi kogoś, kto jest takim mieniącym się zestawem kolorów, żółtych, czerwonych, krwisto-czerwonych, tak jakby przechodziły w te różne kolory. To wszystko jeszcze jest otoczone szmaragdową tęczą. Czyli wszystko jest takim jakimś takim jeszcze kokonie bijącego światła jak szmaragd. Kochani, tylko tak Jan potrafi opisać Pana Boga. To jest coś niewiarygodnego. Zobaczcie, nawet dla Jana w niebie, czyli dla Jana już będącego w bezpośrednim kontaktem z Bogiem, Pan Bóg jest tylko kimś, kto się po prostu mieni jak światło. I mam nadzieję oczywiście, że wasza wyobraźnia nie idzie tutaj w takie proste coś, że Pan Bóg to jest po prostu kolorowe światło. To nie o to chodzi. Tylko Jan, nie wiedząc jak go opisać, tak naprawdę odnosi się do jednego sobie znanego obrazu. Myślę, że to wszyscy trochę już pokojarzyliście. Co to jest czerwono, żółto, krwawno, mieniące się światło takie nieokreślone z rozchodzącym się blaskiem? Myślę, że większość ludzi, która kojarzy Biblię, natychmiast ląduje w krzewie gorejącym. Bo tak to musiało wyglądać. Czyli ogień połączony ze światłem, które się nieustannie świeci, pali się, ale się nie spala. Czyli Jan opisuje Boga siedzącego na tronie, od razu lokalizuje oczywiście to centralne miejsce, w taki sam sposób, jak Mojżesz spotkał Boga. Czyli po prostu płonący, żarzący się ogień, z którego bije światło i którego nie jesteśmy w stanie pojąć. I kochani, to jest w ogóle niesamowity szczegół. Jak zobaczycie, to wam będę opowiadał w następnych odcinkach. Pan Bóg będzie, w sensie Bóg Ojciec, będzie taki do końca Apokalipsy. Jan go nigdy bardziej nie rozpozna. Pojawi się baranek, którego Jan będzie potrafił dosyć konkretnie opisać, bo baranek to jest już, że tak powiem, bardziej nam zrozumiała wersja Pana Boga. Ale Bóg Ojciec
będzie do końca właśnie niepojęty, do końca nieuchwytywalny. Jak zobaczycie, Bóg się ani razu nie odezwie. Nawet Jan nie usłyszy Jego głosu. Wszędzie, gdzie będzie głos, który Jan słyszy, to będzie albo głos baranka, albo głos cherubów, którzy mówią w imieniu Boga. Czyli nawet Jan nie będzie w stanie nie tylko zobaczyć, ale nie będzie go w stanie usłyszeć, a jednocześnie absolutnie jednoznacznie wie, że to jest On. I kochani, to jest jedna z najpiękniejszych prawd o Panu Bogu. My nawet w niebie, mimo że nie będzie już żadnych przeszkód, nie będziemy Go w stanie do końca poznać. Będziemy Go nieustannie poznawać, będziemy nieustannie coraz więcej o Nim wiedzieć, ale nigdy Go nie uchwycimy. On jest tak niewiarygodnie kimś innym, niż wszystko, co my znamy, nawet w niebie. I kochani, na tym będzie polegała, bo to jest też opowieść oczywiście o czasach ostatecznych, nieskończoność bycia z Bogiem. Że ciągle mało, ciągle coś jest jeszcze, ciągle jakby nie poznamy z Niego. On jest tak fascynujący. Kochani, dlaczego wam to wszystko mówię w tych początkowych odcinkach? Mamy taką tendencję jako ludzie, żeby Pana Boga zawsze sprowadzić do jakiegoś po prostu takiego antropologicznego obrazu. I nie chodzi oczywiście o to, żeby tego w ogóle nie robić. On sam nam się ukazał jako Pan Jezus, więc mamy takie prawo również, to jasne. Tylko że my niestety bardzo często się tak uchwytujemy tego, tak, że choć tak kurczowo próbujemy Go złapać, no to właśnie robimy z Niego potem taką tak naprawdę karykaturę. Robimy z Pana Boga takiego, to wam pewnie kiedyś mówiłem może w jakichś rekolekcjach, ale to jest słynna historia od nas z Krakowa, od Dominikanów, gdzie jakiś po prostu mądry przewodnik oprowadzał wycieczkę po naszej bazylice. Jeżeli ktoś z was tam kiedyś był, to na pewno widział. Tam jest takie przedstawienie Trójcy Świętej, w sensie Bóg Ojciec, Pan Jezus, taki starszy Pan to Bóg Ojciec, Pan Jezus taki oczywiście młody z krzyżem i nad nimi jest Duch Święty, nie, gołębica. I jakiś genialny po prostu przewodnik opowiadał wycieczce jakieś tam z gimbazy, czy już nie pamiętam skąd. I ten przewodnik mówi tak, że to jest właśnie Mieszko I, Bolesław Chrobry, a nad nimi Orzeł Biały. W sensie przedstawienie Trójcy Świętej w polskim katolicyzmie. To właśnie robimy z Bogiem. Robimy z Nim takiego po prostu starszego Pana siedzącego na tronie. Zresztą sam tam kiedyś na tych kolanach u Boga Ojca siedziałem, tam na tym ołtarzu Trójcy Świętej. To nie ma nic wspólnego z tym, kim jest Pan Bóg. Ja wiem, że takie wyobrażenia nam pomagają, bo sobie wyobrazimy Pana Boga jako sympatycznego starca. Nie! Ta księga jest dlatego tak genialna, że ona naprawdę jak pocisk pokazuje prawdę. Mówi Jan, który stoi bezpośrednio przed Bogiem, patrzy na Niego i nic nie rozumie. Widzi Go i nie ma pojęcia. Jedyne, co potrafi powiedzieć, to potrafi powiedzieć ktoś. Widziałem, że ktoś siedział na tronie i to jest mój Bóg. I widziałem tylko płonące światło, czyli ogień, który mnie pociągał, ciepło, które od niego biło, ale to jest wszystko, to są tylko obrazy. I kochani, jeżeli sprowadzimy Apokalipsę do jakichś po prostu marnych realności, konkretów, to stracimy wszystko z Apokalipsy. Pomyślcie dzisiaj, o tym jest ten nasz 3. dzień, tych takich jeszcze wstępnych informacji z 4. rozdziału. Czy my tak myślimy o Panu Bogu? Czyśmy z Niego nie zrobili po prostu takiego misia, którego se znamy i który jest takim dobrym naszym tutaj takim dziadkiem, starszym Panem, który nas przytuli? I ja wiem, że takie obrazy są nam potrzebne, bo szukamy po prostu akceptacji, ciepła i miłości Boga. A Jan mówi światło, szmaragdowa tęcza, rozchodząca się wszędzie, która jednocześnie daje jakieś pojęcie, a nic nie mówi. No w ogóle niewiarygodne są te obrazy. Posiedźcie dzisiaj przed jaspisem, krwawnikiem i szmaragdową tęczą. To jest jakiś obraz Boga, który mamy. Strasznie mały, ale jednocześnie strasznie piękny, no bo to są straszne rekolekcje. O, to było dobre. Taki bon mot to był. Takie co? Bon mot. Tak się mówi, takie dobre zdanie. Po zagranicznemu. Po zagranicznemu, chyba po francuskiemu. A po polskiemu powiedziałeś, że Bóg jest nieuchwytywalny. Nieuchwytywalny? No to bo jest nieuchwytywalny. Jest nie tylko nieuchwytny, jest też nieuchwytywalny. No. Dobra. Kochani, tyle na dzisiaj. Jutro zajmiemy się starcami, którzy siedzą wokół tronu. Tak mi się chyba wydaje. A potem jeszcze mamy zwierzęta, które są wokół tronu. A potem już idziemy w jeźdźców. Ale to w przyszłym tygodniu. Więc zapraszam na jutrzejszy odcinek o starcach z Apokalipsy. Z Bogiem. Pozdrawiam, błogosławię. Pa! Tam jest Mieszko I, Bolesław, jak jest tam? Kto jest synem kogo? Jak to było? Mieszko, a potem Bolesław Chrobry. Chrobry, nie? To był jego syn, tak? No chyba tak. Bo tak, nie? Wiem, że był koronowany w 1025. To musiał być jego synem, nie? Tak? Tak niedługo po nim.